Czterogwiazdkowy hotel DoubleTree by Hilton Łódź nie jest położony być może przy najsłynniejszej łódzkiej ulicy, czyli Piotrkowskiej, ale dzieli go od niej dosłownie jeden przystanek tramwajowy, ewentualnie 15 minut spacerem. Kilometr stąd jest dworzec kolejowy Łódź-Kaliska, a 6 km port lotniczy imienia Władysława Reymonta. W związku z tym lokalizacja jest bardzo przyzwoita. A skoro jestem już przy hotelu, to czas się zameldować. Hasło marki DoubleTree by Hilton brzmi, gdzie małe rzeczy znaczą wszystko. I faktycznie, to wszystko zaczyna się od ciepłego ciastka z czekoladą, które goście otrzymują przy meldunku. I nie ma znaczenia, czy są gośćmi stałymi, czy nie. Na gości wiernych marce czekają dodatkowe benefity, o których opowiem nieco później. Ponieważ na kanale pojawiają się komentarze, że chcielibyście zobaczyć hotele, w których pokoje kosztują mniej niż 600, 800 bądź 1000 zł, to teraz zdecydowałem się na opcję tańszą. Tańszą, ale równie atrakcyjną. Bo za pokój w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź zapłaciłem 315 zł. I co za to dostaję? Ja zabukowałem pokój standardowy, ale ponieważ mam wysoki status w programie lojalnościowym Hilton Honors, to dostałem upgrade do pokoju Deluxe. No i teraz się pojawią głosy, no tak, Urbańczyk dostał upgrade i się chwali. A co mamy zrobić my, którzy na taki upgrade liczyć nie możemy? No i chcę Was teraz uspokoić, ponieważ pokoje tak naprawdę wyglądają bardzo podobnie. Pokój Deluxe jest po prostu na wyższym piętrze, w tym przypadku jest to piętro 10. No i jeżeli chodzi o wyposażenie, różni się minimalnie. Dodatkowo jest kawiarka i nieco większy telewizor. W cenie pokoju Deluxe jest również miejsce postojowe. W związku z tym, jeżeli przyjedziecie i będziecie mieszkali w pokoju standardowym, to tak czy inaczej na tego typu przestrzeń możecie liczyć. A poza tym, dlaczego nie mielibyście się stać członkami programu lojalnościowego Hilton Honors? Ja zawsze zachęcam do tego, byście zapisywali się absolutnie do wszystkich programów lojalnościowych, bo uwierzcie mi, że one potrafią wiele wnieść. Zapisując się do programu Hilton Honors, ściągamy apkę, która ułatwia nam wyszukiwanie hoteli. Ale to nie jest jedyny plus. Hilton ma politykę najniższej ceny, co oznacza, że jego hotele na portalach rezerwacyjnych muszą mieć cenę wyższą niż ta, która jest zaproponowana przez sam hotel. Warto o tym pamiętać. Poza tym odpowiednie statusy dają odpowiednie benefity. I nawet ten podstawowy to już jest kilka plusów. Zacznijmy zwiedzanie pokoju, którego wyposażenie jest standardowe, ale warto o nim wspomnieć. Co my tutaj mamy? Niespełna 20 m2, na której to powierzchni jest ogromne podwójne łóżko, 2 fotele i nieduży stolik, biurko, szafka z telewizorem, spora szafa, w której mieści się safe, deska do prasowania i żelazko, no i oczywiście przynależąca do pokoju łazienka z prysznicem. W szafce, na której siedzę, znajduje się m.in. minibar, a także szafka z czajnikiem i kulerem. To, co jest bardzo fajne, to, że na każdym korytarzu znajdują się kostkarki. Dzięki temu kuler można bardzo szybko wypełnić lodem. No to co? Zobaczyliście, jak pokój wygląda. Teraz czas na resztę hotelu, czyli ruszam na basen. Basen z widokiem to dla mnie zawsze prawdziwa gratka, w związku z tym zamierzam z nim skorzystać. Woda, 10. piętro i pełen chill. Błędny. No dobrze, to teraz jeszcze słów kilka na temat samej nazwy. DoubleTree by Hilton
to jedna z marek tej amerykańskiej sieci. Zdaję sobie sprawę z tego, że my myślimy, że Hilton to po prostu Hilton. No ale nie jest tak do końca, bo to 18 marek składających się na ten brand i w Polsce funkcjonują do tej pory 4. Hilton właściwy, Hampton, DoubleTree i Garden Inn. Podobno w tym roku na polski rynek ma wejść 5. marka, czyli Curio Collection. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Ja swój dzień zakończę w Golden Barze przy kieliszku Shiraza. W barze można nie tylko się napić, ale również coś przekąsić od takich drobnych przystawek jak carpaccio czy smażone przegrzebki, aż po pozycje bardziej konkretne i treściwe, typu gulasz jagnięcy czy schab z wieprzowiny jabłkowej z grilla. No ale przede wszystkim można się tutaj zrelaksować i odpocząć. My zaś widzimy się przy śniadaniu. Restauracja śniadaniowa znajduje się na poziomie 0, co oznacza, że musiałem pokonać 10 pięter, aby się tutaj dostać. Na szczęście windą, a nie na piechotę. Ale nawet gdybym musiał przyturlać się tutaj pieszo, to zrobiłbym to, bo warto. Kocham śniadania hotelowe. Przede wszystkim dlatego, że jestem leniwy, a tutaj nie muszę niczego robić, ale uwielbiam również ich różnorodność, bo w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź mamy taki typowy przykład śniadania bufetowego. To znaczy zimne przekąski na płycie i ciepłe dania w bemarach. Ale goście mają jeszcze do dyspozycji menu à la carte i z niego mogą wybierać na przykład jajka sadzone, omlet z 3 jaj czy tofucznicę z dodatkami. Ale są jeszcze 3 elementy, które według mnie czynią to śniadanie naprawdę wyjątkowym. To po pierwsze możliwość wyciśnięcia własnoręcznie soku z warzyw lub owoców, świeży i pyszny. Po drugie możliwość własnoręcznego przygotowania gofrów. I po trzecie, no może nie możliwość własnoręcznego przygotowania, ale z pewnością wypicia prosecco, które towarzyszy tutaj każdemu śniadaniu. Mój pobyt tutaj dobiega końca, więc czas się spakować. Wy lajkujcie, subskrybujcie, a w komentarzach wpisujcie, jakie miejsca jeszcze chcielibyście, abyśmy odwiedzili z Hotelogią.